Siemanko, widziałem V70 pierwszej generacji, która ostatnio pojawiła się na kanale, Wam się bardzo podobała. Więc dziś można powiedzieć do pary kolejne Volvo, może nie jest to cegła, czy tam jakiś kanciak, ale wciąż Volvinga. Przed Wami Volvo S60 drugiej generacji, po lifcie, rocznik 2016. Wersja D4, także pod maską pracuje 4-cylindrowy diesel. Bardzo sympatyczne autko do śmigania na co dzień, nieszablonowy wybór w segmencie. Maszyna ta została mi udostępniona przez dealera samochodów używanych Auto Comfort spod Szczecina z Morzyczyna. Link do Auto Comfort oraz do ogłoszenia tego samochodu macie w opisie filmu. S60 tej generacji kiedyś pojawiła się na kanale. Pamiętacie? Tę szósteczkę była bardzo szybka. Dziś konfig taki bardziej daily, nie T6, a D4, także pod maską mamy tutaj 2-litrowego turbodiesla 4-cylindrowego. Generuje on 190 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Skonfigurowany jest automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów. No, jest to już całkiem nowoczesne auto. I jeśli chodzi o osiągi, moglibyśmy się spodziewać, że będzie ciężko, ponieważ masa własna tego auta wynosi 1700 kg. Ale wiecie co? Nie jest źle. Producent deklaruje, że ta maszyna rozpędzi się do pierwszej setki w 7,6 sekundy. A prędkość maksymalna to podobno 230 km na godzinę. Mamy tutaj przedni napęd bardzo okej. Powiem tak, oczywiście postaramy się sprawdzić, jakie tutaj wyjdzie 100-200 Raceboxem, ale do Raceboxa dołącza również dzisiaj nowe urządzenie. Proszę bardzo, miernik głośności. No widziałem w komentarzach, że powinienem sobie w końcu takie sprawić, ale szczerze nie wiem, jak tutaj będzie ten pomiar wyglądał, bo dzisiaj wieje wiatr, to po pierwsze, a po drugie to po prostu mogę tutaj wybrać sobie odczyt bezpośredni, ile decybeli tutaj sczytuje nam ta maszynka, oraz minimum. O, proszę, zapisuję tutaj najniższy wynik i jeszcze maksimum. O, proszę, maksimum. Mi się wydaje, że gdybyśmy mieli sobie zrobić taki ranking wyciszenia samochodów w testach, to najlepiej chyba byłoby tutaj patrzeć na minimum, by po prostu mieć odniesienie do jednego, do drugiego, do trzeciego samochodu, ponieważ jeśli ustawiam tutaj max, to nawet zrobię coś takiego przypadkiem, albo nie wiem, nawet kurtka jak po prostu mi zaszeleści i wtedy ten maksymalny wynik, no to mi się po prostu fejkuje, bo pochodzi on z jakiegoś innego źródła i nawet wystarczy takie piknięcie głośniejsze jedno, od razu będzie popsuty. Myślę, że będziemy patrzeć na ten minimum. Prędkość do pomiaru możemy sobie ustalić 120 km na godzinę. Będziemy patrzeć też na wiatr, na opady. Dzisiaj 0 opadów. Oraz myślę, że też będą istotne w tym rankingu opony. Tutaj mamy zimówki. Można też jeszcze sprawdzić co. Może, czekajcie, odpalę sobie na chwilę. Czy mamy tutaj klejone szyby? Nie mamy. Ale też można to ująć. Dobra, myślę, że to tyle tytułem wstępu. Ciśniemy. To auto jest odpalone, polifcik, także tutaj kilka rzeczy jest zmienione. Największą zmianą tutaj jest chyba licznik LCD z takim jakby ringiem? Powiedziałem tak, jakbym BM-om jeździł, z taką po prostu obwódką. Proszę, zobaczcie w ogóle, jak to ładnie się tutaj prezentuje. Momencik, tryb kontrastu, nie motywy. Proszę. 3. Fajnie. Ale będziemy jechać w tym eleganckim. Od razu sobie zresetujemy zużycie paliwa. Pyk. D. Jak na razie D. I będziemy jechać. Jeszcze tutaj sobie wyzeruję prędkość 206 km na godzinę. To jeszcze z V70 jest zachowana. Raceboxik. Mamy tutaj nawet podgrzewaną przednią szybę. Widać tutaj włókna. Ale mimo wszystko Racebox tutaj działa. W Fordzie pamiętam, jak była podgrzewana przednia szyba, no to już Racebox się gubił i mu było ciężko. Też tutaj chyba inne są trochę multimedia. Generalnie, żeby je rozpracować, no to potrzebujemy 6 minut i 24 sekundy jadąc autem i się przyzwyczaimy. Tutaj po prostu tą głównie rolką się wszystko prawie obsługuje. No i dobra, co? Damy sobie może na sporcik.
naprawdę zaskakująco sympatycznie. Dlaczego zaskakująco? 1700 kg i 190 koni mechanicznych. Nie brzmi to jakoś obiecująco, ale jest wystarczająco. O! Ok, damy na D. Tutaj ograniczenie i zaraz rękaw. Także będę musiał ściągnąć kamerę. Dzisiaj wiatrzysko jest dość spore, tak 30 kilka kilometrów na godzinę średnio. Będzie miało to wpływ na próbę autostradową całą, no i na pomiar wyciszenia. Kamerka do ściągnięcia. I proszę, od razu tutaj będzie widać, jaki jest wiatr. No, taki trochę z boku, trochę w mordę ogólnie, w stronę Berlina, jak będziemy jechać. Czy Volvo jest przypałowym autem? Nie. Mam nadzieję, że perspektywa będzie spoko, w miarę spoko. Powinno być spoko, dobra. S, raceboxik, kamerki, wszystko odpalone i ciśniemy do drugiego mostu. No proszę, proszę. Jedziemy w trybie sport. Jest tutaj ogólnie też tryb normal, jeszcze tryb Eco, właściwie Eco Plus. Wtedy mamy też żeglowanie skrzyni biegów. No i tak to wygląda. Pomiar do drugiego wiaduktu i tu pod górę i do cholery. Może i bym do 200 się tak bujnął, ale jest naprawdę pod wiatr teraz. A zresztą tutaj już widziałem z daleka, że jest wyprzedzanko. Odpuszczamy. I co? Czekamy. Wiecie co? Czekamy. Co ja w ogóle mówię? Wyprzedzimy sobie te wszystkie pojazdy. To jest w ogóle dowód, proszę. Eco Plus. To od razu tutaj, no, klimatyzacja Eco się ustawiła, ale jedziemy z wyłączoną klimatyzacją. Mamy tutaj też żeglowanie, ale nie wiem, przy jakiej prędkości ono działa tak dokładnie. No dobra, nieistotne. Zwalniamy do 120 km na godzinę. O, i teraz jest żeglowanie. Teraz sobie żeglujemy, rozpięło nas. Dobra, najpierw sobie zbadamy prędkości obrotowe. Tak jest 100 km na godzinę. Jest stówka. Teraz jest stówka. Najwyższy bieg. Bijemy sobie najwyższy bieg. 8. No to jest 1412 obrotów gdzieś. Przyspieszamy do 120. Ma tutaj dół silniczek. Fajnie on sobie radzi z tą masą. Zaskakująco. Nie powiedziałbym, że tu jest 190 koni, patrząc przez pryzmat. 1701 kg. 120. No to będzie 1742. No i teraz jeszcze 140. Ojejku, ale jak za ciężarówkami się tutaj chowam, jak ten samochód się nagle napędza, takie boosty dostaje po prostu, jak wiatru nie odczuwamy. I 140, patrzcie, w ogóle Windows tutaj jest. Kurwa, skupić się muszę. 142 tysiące, no lekko ponad 2000 obrotów. 2032. I co? Czy sprawdzamy sobie teraz to wyciszenie? Myślę w ogóle, że dzisiaj to trochę bez sensu, ale trudno. Pierwsze koty za płoty. Tempomacik sobie ustawimy na... Dobra. Te 120 km na godzinę. Myślę, że dzisiaj trochę ten pomiar jest bez sensu, ponieważ wieje wiatr, ale zobaczymy, co to będzie. Pierwsze koty za płoty. Odpalamy z oświetleniem. I co? Zmierzę sobie minimum. To się wyciszam. No dobra, powiedzmy takie pół minuty pomiaru. 62,2 decybeli tutaj wychodzi. Ogólnie decybelomierz myślę, że będę tutaj
w tej pozycji trzymał. Tak sobie po prostu łokieć oprę o podłokietnik, jeśli jest. Tak, nie, to po prostu będę trzymał w powietrzu. I tak centralna część kabiny. 62,2. A zobaczcie, na przykład dam teraz max, żeby mierzył. Czekajcie, teraz nie, muszę się wyciszyć. No i widzicie, to jest bez sensu, bo to byle tutaj jakieś taki powiew wiatru, to od razu tutaj skacze nam wszystko. I myślę, że możemy skupić się na próbie autostradowej. Ojejku, zużycie paliwa spadło nam do 9,2. Xboxik, troszkę bateryjka taka cieńka, ale wytrzyma, myślę. Zobaczcie, ile tutaj rzeczy muszę w ogóle mieć naładowanych. Jedna, druga kamerka, 2 telefony, Racebox, jeszcze tutaj miernik głośności, mój telefon. Jeszcze jak jadę elektrykiem, przecież bateria w elektrycznym aucie musi być naładowana. Muszę przyznać, że całkiem sympatycznie wóz się odpycha, ale to jest kontrowanie z tym wiatrem do cholery. Nie, myślę, że tutaj nie będzie sensu cisnąć. Może na odcinku specjalnym zobaczymy. No dobra, tutaj takie porządkowe depnięcie, ale nawet nie cisnę do dechy. O! Widzicie? A to są zawsze dodatkowe emocje. Oczywiście nie, wy to tak nie róbcie. Ja to co innego. No, wyprzedzamy. O, tutaj buggy. Pozdrawiamy. Żeby busa chcieli ściągać. Boże, ja tu pito, a 205 już jadę. Dobra, ale teraz decha. Ale jest naprawdę pod mocne wiatrzysko. To tak naprawdę tutaj bujamy się rekreacyjnie. Dobra. I odpuszczam. I co? Nawet nie wiem, czy sobie skoczymy może na Szwed? Nie, na Szmyl. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie, wiadomo. Ausfahrt. Potężna, olbrzymia miejscowość. Ojejku, dobrze, że tutaj miałem miernik dźwięku wyłączony, bo by się zepsuł, tak ryknął. Takim Volvo jeździ się naprawdę sympatycznie. Wygodne fotele, może troszkę siedzisko mogłoby być dłuższe według mnie, ale jest fajnie. Nawet z tyłu już tutaj trochę miejsca jest. Taki inny ten samochód jest, taki inny. Dobra, soundcheck. Coś tu będzie? Diesel. No, normalny dźwięk 4-cylindrowego diesla. Średnie zużycie paliwa jakie póki co mamy? Momencik. 10,9. Śmiech na sali w ogóle. Ale ładnie się ten samochód odpycha, no kurczę. Takie sprawiedliwe te konie mechaniczne. Nie jakieś chińskie kucyki przykładowo, tylko normalnie takie no, z wąsami aż. No dobra, dramy tryb S. Może troszeczkę więcej mocy tam jest. Ale idzie ten samochód. No troszkę tutaj jest korygowanko ciągle. Proszę. Normalnie deklarowane 230, 231. Odpuścimy. No bardzo ładnie. Możemy w sumie zwolnić i zbadamy 100-200. To ostatni zjazd przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. 80 parę. Teraz będzie chwilkę pod górkę. Później będzie trochę też z górki. Wiecie, teren pagórkowaty, także ciężko tutaj mi tak oszacować idealnie. Tak mniej więcej. Oj, wiatrzysko, no przestań już!
No, 28,3, minus 0,2%. Tutaj muszę zwolnić troszeczkę. Ciężarówki bliżej siebie jadą. Jest to taki ok czas. Takiego właśnie czasu mniej więcej się spodziewałem. Gdyby tutaj nie było bocznego wiatru, myślę, że byłoby lepiej. Ten boczny wiatr też mi tutaj ciągle strasznie mnie drażni. Jestem podrażniony. Tutaj w ogóle nie cisnę do dechy. Tak na połowę gaz sobie trzymam. Kurde, trochę się tutaj boję, odpuszczę. No właśnie, dobra. Ciężarówki się wyprzedzają i bardzo dobrze, że odpuściłem. Bardzo delikatne hamowanko. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Rozpędziliśmy się do 231 km na godzinę, 230 ten wóz ma wpisane i nawet nie jestem pewny, czy to nie jest przypadkiem kagańczyk. 100-228,3 sekundy, praktycznie na równym, ale z trochę bocznym wiatrem, trochę w plecy, trochę w bok. No wiecie, średnie zużycie paliwa podczas próby autostradowej 12,5 litra. Jechało się bardzo przyjemnie, napasione Volvo, skóry, grzane fotele, panie drogi. Wiem, że tutaj też multimedia mogły być takie maleńkie w tych Volvo, tak komicznie to wyglądało, taki malutki ekranik był, ale tutaj, proszę, menu. Aha, teraz radyjko tutaj jest włączone. Jeszcze raz. Proszę, nawigacja, nawet jakiś internet, wiecie. Dysk twardy tutaj jest, można sobie muzykę pozapisywać. Audio w ogóle też tutaj gra bardzo fajnie. I okej, mam nadzieję, że ta maszyna, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.